Ej, ty tam! Dokąd ta droga wiedzie? A kim ty jesteś? Nie pańska sprawa. Nie zachowujesz pan kulturalnie, jak na kogoś, kto chce, by mu wskazano drogę. Moje zachowanie jest takie jak te tereny. Dzikie. A poza tym ja jestem panem swojego imienia i nie zdradzam go byle komu. Byle komu? Mnie nazwałeś byle kim? Chłystku? A ty mnie chłystkiem, wieśniaku? Tam skąd pochodzę, nie ma zwyczaju żyć obcych. Ale lepiej zejdź mi z oczu, jeśli nie chcesz mieć rendezvous z moim koltem. Nie wiem skąd pochodzisz, a ty nie wiesz dokąd zmierzam. Ale jeżeli pochodzisz stamtąd dokąd ja zmierzam, to tamto miejsce jest za małe dla nas dwóch. Zejdź mi z drogi, jeżeli chcesz jeszcze zobaczyć swoją matkę. Masz szczelność ingerować w to moją rodzinę? Ta zniewaga krwi wymaga. Dobrze? Rzucę monetą. Jeżeli wypadnie orzeł, daruję ci życie. Ale jeżeli wypadnie reszka, przegrałeś swoje życie, a ja wygrałem twoją śmierć. Sam tego chciałeś.
dobrzy ludzie, gdzie tu mogę znaleźć szeryfa? Naszego szeryfa znaleziono dziś rano martwego na stepie. Przykro mi. Co było przyczyną śmierci? Rana postrzałowa w pierś. Kogo podejrzewacie o dokonanie tego straszliwego mordu? Kim jesteś ty, który tak dociekliwie pytasz? Ja jestem panem swego losu i swego czasu, a imię moje Edyp. Kto więc, waszym zdaniem, dopuścił się tego straszliwego zabójstwa? Dlaczego uważasz, że powiem o tym tobie, którego dziś widzę po raz pierwszy? Powiedz mi więc przynajmniej, jak się nazywasz i jaką tu pełnisz funkcję, ty, który tak uporczywie nie chcesz udzielić mi odpowiedzi. Jestem Kreon, miejski sędzia pokoju. Osądź więc w swoim sercu, czym wart tego, abyś mi powiedział o szczegółach tego wydarzenia. Jak tak patrzę na twoje oblicze przybyszu, to nawet nie chce mi się splunąć. To icha, już 2 naboje dzisiaj zużyłem. Jak tak dalej pójdzie, to zmarnuję cały magazynek. Powiedz mi więc, przynajmniej, dlaczego to miasto jest takie ciche i ospałe. W wielu miastach już byłem, a podobnego temu jeszcze nie widziałem. To nasza sprawa. Jakiej prawdy? Milcz, kobieto! O czym? Prawda jest taka, że od 2 miesięcy na kupców zmierzających do miasta przez wąwóz, który być może mijałeś na swej drodze, Owszem, wiodła tamtędy moja droga. daje mi dokończyć. Nic już nie mówię. Właśnie powiedziałem. Mówże do diabła! Ale jak mam powiedzieć, skoro cały czas wchodzisz mi w słowo? A więc, jak mówiłem, na kupców zmierzających do miasta przez wąwóz regularnie napada banda nieokrzesanych Indian, którzy uważają te tereny za swoją świętą ziemię. A jaką nagrodę przyznalibyście temu, który by ich przegonił z tych terenów? Właściwie to byłby czyn tak chwalebny, że chyba tytuł szeryfa. Też mi nagroda. Czy ty, Edypie, masz odwagę tego dokonać? Ha! Nie ma takiej rzeczy na świecie, mój drogi Kreonie, której by Edyp nie miał odwagi dokonać. Witaj, potężny wozu stojący Sfinksie. Witaj, potężny wodzu stojący Sfinksie. Czego tu szukasz, blada twarzo? Chcę, byś opuścił tę ziemię, ty i całe twoje plemię, albo podziurawię was swoim ołowiem. Te ziemie należą do Indian. Wszystko jest kwestią ceny, jak sądzę. Czyżby obiecano ci pieniądze? Tak, pensję szeryfa. I co jeszcze? No i okasty rękę. O, to będziesz miał udrękę. No to jak, zabieracie się stąd po dobroci, a może mam użyć perswazji? Jakiego typu? Typu złotego? Lub ołowianego? Ta pierwsza opcja bardziej do mnie przemawia. Mam jeszcze trzecią opcję. Zagadkę. Nie rozumiem. Ty zadajesz mi zagadkę. Jeżeli na nią odpowiem, to ty i twoja banda czerwonych zabieracie się stąd. A jeżeli nie odpowiem... A jeżeli nie odpowiesz, to ciebie oskalpujemy. Może być. Dobrze zatem.
Co to jest? Rano chodzi na nogach 4. W ciągu dnia na 2. A wieczorem na 3. To Indianin. Dobrze. Skąd wiedziałeś? To bardzo proste. W ciągu dnia Indianin idzie na 2 nogach do salonu. No, tam spędza czas na piciu wody ognistej aż do wieczora, kiedy to jest tak pijany, że musi podpierać się ręką, aby ustać. A za to rano tak mu się kręci w głowie, że musi chodzić na 4. To przykre, ale prawdziwe. No to zmykaj stąd. Chyba nie myślisz, że poddam się bez walki? Zero kultury. Co ja tam wiem? Byłem zagrożony z boku. Haha, ja miałem 6. No, a teraz zabieraj się stąd jak najszybciej. Hasta la vista. Nos indiamos! Uciekamos! Zabierz ze sobą Jokastę! Tłum się burzy. No, taka jest natura tłumu. Wiecznie coś mu się nie podoba. Tym razem to jest poważna sprawa. O co im chodzi? Sprawa śmierci Lajosa wyszła na jaw. Ach, no jak ty wypełniasz moje polecenie? No jak ty wypełniasz moje polecenie? No, mówiłem! Ciało po cichu zakopać. Oficjalnie nic się nie stało. Poszedł sobie staruszek na emeryturę, no. Łatwo powiedzieć. No co łatwo powiedzieć? No co łatwo powiedzieć? No właśnie nic miałeś temu motłuchowi nie mówić, no. To co teraz robimy? No myśl. Sam naważyłeś sobie piwa, to sami wypijesz. A, dobra. Zrobimy tak. Ty wsiadasz na konia i jedziesz do Delphi. Gdzie? Wiesz, no taka świątynia, gdzie taka stara, dziwna baba opowie ci o twojej przyszłości. Dlaczego sądzisz, że jest dziwna? O, byłem tam raz. Powiedziała mi, że zabije swojego ojca, rozumiesz? I że się ożeni z własną matką. Coś niebywałego. No i do tego więcej tam nie pojadę, nie mam odwagi. A nie mówiłeś, że nie ma takich rzeczy, której byś nie miał odwagi zrobić? Ty mnie tu nie mam co słowa, tylko jedź do tych Delphi. No już jadę. Czekaj, zawołaj mi jeszcze po drodze rzeczniczkę prasową. Tak jest. Proszę powiedzieć tej gawiedzi, znaczy zapytać jej, o co im chodzi. Oczywiście. O dzieci. Kadma starego potomstwo. Czegoście na tych rozsiedli się progach, trzymając w ręku te wiązki błagalne? Czemu nad miastem dym wonnych kadzideł wznosi się razem z modlitwą i jękiem? Szeryfie, Tak? dowiedziałam się, o co im chodzi. No. Zaraza w mieście nastała. A to badalec! Ja? Nie pani! Kreon oszukał mnie. Tylko po co? Wracam od wyroczni. No i cóż ci ona rzekła? Nie będzie mieści pokoju, dopóki nie znajdziesz zabójcy Lajosa. Zabójcy. A kto nim jest? Skąd mam wiedzieć? To No twoje właśnie, zadanie. No właśnie, no kto może wiedzieć? Wśród dzikich plemion pueblosów zamieszkujących pobliskie nam ziemię jest pewien szaman, a zwie się Tyrezjasz. No. Sprowadź mnie go tu zaraz. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Idź więc. Czym mogę ci służyć, Edypie? Wyjrzyj przez okno.
Widzę wzburzony tłum. Jest to powód mego wezwania. A jaki jest powód wzburzenia? Niektórzy twierdzą, że śmierć Labdakidy. O ile się nie mylę, już rok minął. Tak. A moim zadaniem jako szeryfa jest utrzymanie w mieście porządku. Twoim zadaniem Tak. jest zrobienie tego za mnie. A w jaki sposób? Bardzo prosty. Ty powiesz mi, kto jest zabójcą Lajosa. Ja powiem to mej rzeczniczce, a ona przekaże tłumowi, który uspokojony rozejdzie się do swoich domów. Zapewniam cię, Edypie, że wykrycie sprawcy stanie się dopiero zarzewiem nowych problemów. Jak to? Dlatego, że ty jesteś zabójcą, którego szukasz. Co ty gadasz? Zejdź mi z oczu, póki ci nie każę wychłostać na miejskim placu. Co to za diabelskie sztuczki? Nie unikniesz prawdy. Do diaska! To jest kolejny spisek Kreona! To właśnie on nasłał na mnie tego szarlatana! To on przekazał mu, co ma mi powiedzieć! On myśli, że nie widzę, jak knuje za moimi plecami. Jemu nie wystarczy tytuł sędziego pokoju, nie? On chce zostać szeryfem! Ha! Po moim trupie! Podły Judaszu! Jak śmiesz pokazywać mi się na oczy? Nie rozumiem. To ty namówiłeś mnie do przyjęcia tego szarlatana i pewnie jeszcze powiedziałeś mu, co on ma mi powiedzieć. To nieprawda. Nie mów mi, że nie pragniesz władzy, Macbecie! Chyba Kreonie. Kreonie. Mam władzę. Ale nie taką jak ja! Czy twoja żona, moja siostra nie włada razem z tobą? Owszem, chętnie przyznaję jej to, czego chcę. Właśnie. A więc mam władzę nie gorszą od twojej. Ktokolwiek przychodzi do ciebie, mnie się kłania, bo wiele zależy od mojej łaski. Czego miałbym rezygnować z tak wygodnej pozycji? I tak ci nie wierzę, kanario! Siostro, wytłumacz mu, ja jestem niewinny. O zdradę i knowanie za mymi plecami. Przysięgam! Precz z moich oczu! On twierdzi, że ja jestem zabójcą Lajosa. To nie miałby tyle odwagi. Nasłał na mnie indyjskiego szamana. Kto idzie? Ty jesteś Edyp? Szeryf tego miasta? Tak jest. Przybywam z miasta Corinth Town. Smutną wieść ci przynoszę. Mów, Zmarł twój ojciec, Polybos. co ty mówisz? Niestety. Co za dzień. Nie dość, że Kreon spiskuje za mymi plecami, to teraz jeszcze dowiaduje się, że nie mam ojca. Nie rozpaczaj tak. Wiesz przecież, że to był jedynie twój ojciec przybrany. Jak śmiesz naruszeć, psie ze wschodu! Przysięgam, mówię prawdę. Jeżeli istotnie nie okłamujesz mnie, to niesłusznie omijałem mój dom rodzinny przez tyle lat. Dlaczego? Przypowiedziano mi bowiem, że zabiję własnego ojca i ożenię się z własną matką, ale kto może być moim ojcem, jeżeli nie Polybos? Może to wiedzieć stary lokaj nieboszczyka Lajosa. On to powierzył mi cię potajemnie, choć kazano mu ponoć kostki ci przekłuć i zostawić cię w polu, by zjadły cię wygłodniałe wilki. Nie inaczej. Tobie, Edypie, od nóg obrzmiałych imię nadano. Sprowadź mi zaraz z tego lokaja. Muszę wiedzieć! Mów, starcze, kto kazał ci porzucić mnie w polu, uprzednio nożem kostki mi przybiwszy? Czyniłem to, Edypie, na rozkaz Jokasty. Jokasty? Tej, co ją ledwo poznałem? Jakim cudem? Przepowiedziano jej, że jej syn zabije ojca i ożeni się z matką. To dlatego kazała cię zgładzić. Więc ja
Lajosa i Jokasty jesteś synem. Biada. Już jawnym to, czegom pożądał. O słońce, bodaj bym cię nigdy nie oglądał. Życie mam skąd nie przystoi i żyłem z kim nie przystało. A swoich zabiłem. Człowieku, po co przychodzisz? By ci powiedzieć o strasznej nowinie. Oprócz obłudnych podejrzeń o zdradę, nic gorszego już mnie nie może spotkać. A jednak, Więc co się stało? wiedz, że nie żyje twoja siostra Jokasta. Jak to się stało? Zastrzeliła się w salonie, na oczach wszystkich gości. Chodź, doniesiemy o tym Edypowi. Proszę. Nabrali się na tanią sztuczkę z keczupem. Oni myślą, że jestem martwy, a ja myślę, że czas zakończyć moje niefortunne przygody w Tebach. Żegnajcie, drodzy przyjaciele. Żegnajcie i wybaczcie, ale miejsce Edypa nie jest w ciepłym fotelu, ale na stepie. Żegnajcie raz jeszcze.